Sherlock to wydana przez naszą księgarnię seria detektywistycznych gier karcianych. Każda oferuje inną zagadkę, z którą muszą zmierzyć się gracze, wymieniając się hipotezami, a także wspólnie analizując wskazówki i poszlaki. Czy jednak rzeczywiście możemy poczuć się tu niczym słynny detektyw z Baker Street? O tym za chwilę, najpierw jednak kilka słów na temat zasad gry. Rozgrywkę za każdym razem zaczynamy od odczytania krótkiego, zawierającego zarys sprawy wstępu fabularnego i odkrycia karty z pierwszą wskazówką. Resztę kart tasujemy, co istotne nie przeglądając uprzednio ich treści, i rozdajemy każdemu z graczy 3 z nich. W swojej turze gracz może ujawnić wskazówkę, wykładając jedną ze swoich kart na środek stołu lub odrzucić kartę do pudełka, odczytując na głos jedynie zaznaczony fragment tekstu. W takim wypadku nie może jednak nikomu zdradzić pełnej treści karty. Niezależnie od podjętej decyzji, na koniec zawsze dobieramy do 3 kart. Gdy wszystkie wskazówki zostaną ujawnione lub odrzucone, gracze wspólnie starają się odtworzyć prawdopodobny przebieg zdarzeń. Podczas tego etapu gry mogą dzielić się informacjami na temat odrzuconych kart, nie wolno ich jednak już wyciągać z pudełka. Muszą też odpowiedzieć na 10 pytań zawartych w zabezpieczonej naklejką części instrukcji. Za poprawne odpowiedzi zdobywamy po 2 punkty, a jeśli w trakcie gry ujawniliśmy karty nie zawierające ważnych wskazówek, za każdą odejmujemy 1 punkt. Uzyskany w ten sposób wynik możemy porównać z tabelą punktową, która poinformuje nas, czy osiągnęliśmy poziom Sherlocka Holmesa, czy raczej detektywa Lestrada. Co istotne, każda z gier to jednorazowe doświadczenie, jeśli już rozwiązaliśmy zagadkę, nie ma sensu do niej wracać. Z drugiej strony, w trakcie rozgrywki żaden z elementów nie ulega zniszczeniu, instrukcję możemy więc z powrotem zakleić i przekazać grę znajomym. Nie bez znaczenia jest tu też niska cena, ja na Sherlocka trafiłem dzięki empikowej promocji, na której każda talia wyceniona była na mniej więcej 10 zł, normalnie zapłacimy niewiele więcej, bo coś w okolicy 25 zł. Na uwagę zasługuje też fakt, że zagadki są dość różnorodne, każda część utrzymana jest w innym klimacie, historie są napisane w ciekawy sposób, zazwyczaj zawierają przynajmniej kilka fałszywych tropów, którymi gracze mogą podążyć. Co prawda nie są one przesadnie skomplikowane i rozwikłanie poszczególnych spraw nie przysporzyło nam wiele trudności, rozwiązanie nie było jednak nigdy podane na tacy. Odpowiednie połączenie faktów dało nam więc za każdym razem dużo satysfakcji. Śmierć 4 lipca nieco odróżnia się od 2 pozostałych części poziomem trudności. Sporo wskazówek przyjmuje tu formę graficzną, wobec czego rozwiązanie zagadki wymaga od graczy nie tylko dobrej pamięci, ale też pewnej dozy spostrzegawczości. Na poziom trudności z całą pewnością wpływa też towarzystwo przy stole. Każdy z graczy ma tylko część wskazówek. To, czy poszlaki, jakimi dysponujemy, uznamy za wartościowe, czy też nie, zależy więc od tego, jakie karty ujawnią inni. Dzięki temu rozgrywka jest bardzo emocjonująca i trzyma w napięciu do końca. Zwykle sprawa zaczyna składać się dopiero w drugim etapie gry, gdy możemy podzielić się już informacjami o odrzuconych kartach. Na rozwiązanie nieco naprowadzają też pytania, na które musimy odpowiedzieć pod koniec zabawy. Oczywiście pewną rolę odgrywa tu też losowość, ale wydaje mi się, że trudno byłoby tak rozdać karty, aby wszystkie istotne poszlaki trafiły do jednego gracza, szczególnie jeśli będziemy się bawić w 3-4 osobowym gronie. Sherlock to moje pierwsze spotkanie z grami detektywistycznymi i muszę przyznać, że było to bardzo ciekawe doświadczenie. Aby poprawnie rozwiązać zagadkę, musimy nie tylko umieć dobrze odczytać intencje innych graczy, ale też wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, dobrą pamięcią i spostrzegawczością. Jeżeli wciąż nie jesteście do końca przekonani, na stronie wydawnictwa Nasza Księgarnia znajdziecie do wydruku wersję demo z 4. pełnoprawną historią. Link załączyłem w opisie. Ciekaw jestem, jak wam się podoba idea tych jednorazowych gier. Czy to dobry pomysł, czy raczej wolicie tradycyjne planszówki? Jeżeli ten materiał się wam spodobał, będę wdzięczny za zostawione łapki w górę i subskrypcje. Nie zapomnijcie też kliknąć dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie moich kolejnych recenzji.